Tu jedzie jakiś... czy to był Wistron? Zdecydowanie to był Wistron. Piękne okoliczności przyrody, robię fotę. Wspaniałe drżenie. Czy wy to widzicie? Rewelacyjne. Tak mniej więcej wygląda działająca kamera iPhone'a 12 w momencie, kiedy przejechaliśmy do Chorwacji przez Bośnię i z powrotem. I to jest giga problem. Słychać to świetnie. Rewelacyjne. Po prostu. Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie, jak uniknąć tych problemów i co spotkało też Samsunga po tej podróży. I może jakąś alternatywę do telefonów wymyślimy. Tak więc zapraszam. Tutaj macie takie coś jak taki absorber wstrząsów. W momencie, kiedy to zainstalujecie bo chcecie mieć przed sobą telefon, to nic nie daje. Jeżeli zainstalujecie to w taki sposób, w tym momencie to ma w ogóle szansę jakkolwiek absorbować ten telefon. Więc w taki sposób możecie przeciwdziałać w pewnym zakresie problemom z telefonami. Tylna jest w miarę tutaj stabilna. No ale właściwie używamy głównie przedniej kamery. Naprawa tego ustrojstwa 700 zł, jeżeli chodzi o te obiektywy. Te nowe sztuki mają taki sam problem. To jest dosłownie wszędzie. W Samsungu, zauważycie, na tym bazowym aparacie czasami skupienie, blur powstaje, a on znika po pewnym czasie. Więc jakby sam się naprawia. Ale jest inny problem. Jak jeździcie i tutaj są drgania cały czas to drga, to tutaj wyrabia się to USB-C. I później wtykacie i hej, no nie styka, ładuje, przestało ładować i to tak działa. Jedynie teraz indukcyjne ładowanie. No i wjeżdża tutaj takie coś jak CarPoRide. Wiecie jak to jest, jedziecie sobie gdzieś, nie? Chcecie to po prostu schować, tak? Więc odpinacie to odkręcacie i wrzucacie do kufra. Video Games Live i tutaj gra World of Warcraft, polecam, super ścieżka dźwiękowa. Ale ogólnie pogadajmy teraz na temat tego urządzenia CarPoRide, guys. Czy to są jakieś plusy czy minusy tego czegoś? Tak naprawdę to jest panel do wyświetlania aplikacji. Jeżeli macie Google Mapsy, proszę bardzo. Jeżeli używacie tutaj Janosika, proszę bardzo. Jeżeli słuchacie sobie Spotify'a, to nie ma też problemu. Możecie wszystko wyświetlić. Czy są tu jakieś gigantyczne problemy z tym urządzeniem? Przeważnie takie urządzenia powodują problemy z przekazywaniem dźwięków, audio, jeżeli macie interkom i tak dalej. W tym przypadku włączam to urządzenie tuż przed jazdą. On automatycznie łączy się z moim telefonem. Automatycznie przekazuje dźwięk do interkomu. W momencie kiedy... Siemaneczko. Tu motocyklistów jest. W momencie kiedy łączę się na meszu przez aplikację w telefonie, na przykład z moją riderką Lilianą, to nie ma też żadnego problemu, bo on i tak przekazuje to audio. Ale co się stanie, kiedy to urządzenie się wyłączy? Co się z dźwiękiem stanie? Nic się nie stanie. W sensie ja dalej będę miał połączenie przez interkom z Lilianą na meszu i normalnie też na Bluetoothie. I jedynie co się stanie, to Spotify się zapauzuje i na telefonie bym musiał kliknąć play. Ale połączenie audio mam jak najbardziej wszystko, połączenie dźwiękowe mam jak najbardziej, więc tak naprawdę dość szybko to się dzieje i nie mam tu żadnych problemów. Jezu, jak takie są zakręty, to ja muszę dodać gazu. Ale w momencie, kiedy wyłączę to się nic nie dzieje i straciłem wątek. Przepraszam was bardzo. No bo to jest po prostu przepięknie. Rewelacyjnie i brakuje mi paliwa. Szajse!
Kolejna sprawa to jest wielkość tego urządzenia. No, 5-calowe też są do dyspozycji, to jest 7-calowy ekran, więc jest dość duży, ale myślę, że dla takiego motocykla i tej szyby to jest całkiem spoko sprawa. Kolejna rzecz to jest taki jeden minus, że musisz jakoś ładować telefon, bo on wyświetla to, co masz w telefonie. Więc powerbank i do kufra to rozwiązuje ten dylemat. Więc on rozwiązuje dwa problemy. Pierwsze, jak naprawdę psuje wam się soczewkowanie w telefonie, te kamery wszystkie padają w telefonach, jak tu są założone, wierzcie mi, więc ten problem jest rozwiązany przez to ustrojstwo. Drugi problem jest rozwiązany taki, że jak jedziecie gdzieś dalej, w Bośni mieliśmy prawie 40 stopni, telefon był nagrzany jak sam skurczybyk. Możecie smażyć na nim przynajmniej omleta, telefon się nie grzeje, bo jest w kufrze i nie świeci na niego słońce. Z tym panelem nie ma żadnych problemów, może się nagrzewać. Telefony przeważnie się przegrzewają i po prostu się resetują. Muszę go zainstalować gdzieś tutaj, żeby był bardziej stabilny niż na tej mojej wąskiej belce z przodu. Z drugiej strony mam go przed sobą, ja bardzo nie lubię patrzeć w dół w momencie, kiedy jadę na motocyklu, bo nie widzę dokładnie, co się dzieje przede mną, jak się gapię w dół. Czasami ktoś bardzo mocno zahamuje i załóżmy, że wtedy patrzę w dół, to mam problem. Raz mi się to zdarzyło w życiu. Wyhamowałem, ale to nie jest przyjemne. Więc wolę mieć wszystko przed sobą, żeby tylko lekko zerkał, co się dzieje. Kolejna sprawa, no to jest odzwierciedlenie tego, co macie w telefonie. Możecie wyświetlać różne aplikacje w tym. Możecie na SD-kartę tutaj wrzucić filmy, zdjęcia i na przykład tony muzyki. To widzę w sens. Nie widzę sensu oglądania Terminatora tutaj i jechania sobie. Naprawdę nie widzę. No jednak trzeba się skupiać na drodze. Wszystko może się wydarzyć w każdej chwili. Więc to raczej odrzucam. To ekran trochę mniejszy bym wziął, bo w tym momencie będzie mniej zakrywał przestrzeni z przodu. Normalnie taki mały telewizorek bym rzekł. Dajcie znać, czy w waszej opinii to jest schludne, czy jednak wolelibyście mniejszy ekran 5-calowy. W sumie sam wyświetlacz to jest chyba 5 cali, 5 z hakiem. Więc mielibyście coś takiego. Takiego troszkę mniejszego. Okej, musimy porozmawiać, bo to ułożenie teraz tego panelu mi się o wiele bardziej podoba niż poprzednio. Co sądzicie? Jest o wiele niżej. Muszę zerkać na dół, ale to nie jest gdzieś tu, nie? To jest jednak trochę wyżej. Wyświetlacz widzę bez problemu, cały. Wy możecie nie widzieć, bo kamera jest niżej i tak było cały czas nagrywane. No ale w tym momencie teraz jest tutaj. Zamontowane jest na kulce. Pokażę wam. Wypięcie tego całego ustrojstwa będzie o wiele łatwiejsze, bo tutaj sobie wypnę kabel, tutaj poluzuję i mogę cały panel sobie schować do kufra, jeżeli chcę. Oczywiście w Polsce raczej tego nie robię, za granicą gdzieś dopiero na coś takiego bym się zdecydował. I tutaj przez USB-C jest podłączenie. I chyba takie ułożenie mi się o wiele bardziej podoba. Siema. Dodatkowo, jeżeli sobie wyjdziemy z tej aplikacji, już wam pokażę, jak to robić. Klikacie sobie tu zakończ, ale dalej to działa, żeby nie było. To macie tutaj coś takiego jak kompas, całkiem spoko, i wysokość nad poziomem morza. Tutaj jest to przeliczane w momencie odrobicze na podstawie ciśnienia, więc tak to działa. Kalibracja wygląda tak, że bierzesz urządzenie, robisz tak i on się kalibruje. Tylko nie może być tutaj dużo różnych zakłóceń. Dodatkowo jasność, oczywiście jeżdżę na maksymalnym, zmieniacie tło. Ok, fajnie. Głośność, jeżeli podepniecie się tutaj na Bluetoothie, różne urządzenia. Equalizer to chodzi o to, że możecie zmieniać sobie dźwięki jak chcecie. iPlay to jest dla iOS-a, czyli dla Apple'a, jeżeli macie urządzenia. I tutaj w settingsach najlepiej podłączyć wasz telefon. I w tym momencie on transmituje wszelkie dźwięki do was, ale to nie jest tak oczywiste, bo musicie wejść do Audio Output i kliknąć iPlay Auto i w tym momencie, kiedy jest Android Auto czy cokolwiek, to transmituje wam wszystko do interkomu, tak po prostu. BT Transtu łączycie sobie dwa urządzenia po Bluetoothie i that's it. I to jest, może są jeszcze jakieś funkcje, których ja jeszcze nie odkryłem. Nie sądzę, bo to jest bardzo proste urządzonko. Piękne okoliczności przyrody, bardzo ładnie jest blenda w dół. I powiedzcie mi, jak bardzo coś takiego mogłoby wam pomóc? Mi to pomoże w niepsuciu mojego telefonu.
i w niegrzaniu telefonu, czyli nie psuciu telefonu, czyli właściwie zastępuje twój telefon, ale musisz go podtrzymać w kusze powerbankiem, żeby on sobie tam działał. Na pewno mniej zużywa wyłączony, chodzi mi, mniej zużywa swojej baterii w momencie, kiedy jest wyłączony ekran, więc on wytrzyma więcej. Teraz to trzeba tylko i wyłącznie sprawdzić, jak twój telefon, ile wytrzyma przy takiej transmisji. Co ciekawe, ja byłem na drugim piętrze, na trzeciej, przepraszam, kondygnacji budynku, motocykl był na dole i on się połączył z telefonem, który był tam w pokoju. Więc na tak moje oko do 10 metrów to bez problemu to się połączy i przetransmituje. W momencie, kiedy poszedłem zapłacić za paliwo, to on się rozłączył z tym urządzeniem. Poszedłem tak gdzieś 15-20 metrów dalej. Ale jak wróciłem, to on się z automatu nie połączył z telefonem. Więc można go w settingsach połączyć ponownie, albo tak najlepiej wyłączyć go, włączyć, to się szybko robi, jechać sobie i on się już połączy, wrzuca muzykę, GPS-a, jak macie coś na telefonie ustawionego i jedziecie dalej. Ale minus za brak automatycznego łączenia. Możesz połączyć też swój telefon na Wi-Fi, Wi-Fi i będziesz szczęśliwy. Ok. I to jest wszystko, co mam dzisiaj do przekazania, tak więc kody dla Was w opisie, jeżeli będziecie chcieli sobie coś takiego dorwać. Ja chyba pomyślę nad tym 5-calowym ekranem, bo nie będę tu oglądał filmów, prawda? To jest Tiger, duża szyba i ten panel jest całkiem w porządku, powoli się do niego przyzwyczajam. Polecam Wam takie super ścieżki, żeby się po prostu wyprawić na chwilę chociaż przed obiadkiem w niedzielę. A więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego filmu. To był materiał sponsorowany przez firmę CarPurRide. Muszę to powiedzieć, ale nie żeby mi dawał fory. Hej, bez żadnych forów. Mówię, co myślę na ten temat. Rzeczywiście moje telefony, nasze z Lilianą, znaczy się, dostały w pierdziel na ostatniej wyprawie. Nie chciałbym, żeby się to powtórzyło z prostego powodu. One kosztują trochę hajsu. Niestety, jak chcesz mieć telefon z dobrym aparatem, no to musisz trochę wydać kasy na te rzeczy. A więc pa pa!